Dzień dobry. Dzisiaj cała naga prawda o spryskiwaczach. Zapraszam. Od czasu emisji odcinka o tym, jak starałem się naprawić spryskiwacze, nie robiłem przy nich zupełnie nic. Głównie z tego względu, że samochód prawie cały ten czas spędził u mechanika, dlatego ciężko cokolwiek zrobić, nie mając samochodu. Wiele osób sugerowało, że powodem niedziałania spryskiwaczy są dwie opcje. Pierwsza to spalony bezpiecznik, druga wcale nie są to elektryczne spryskiwacze, a manualne. W tą drugą opcję nie chciałem wierzyć, dlatego że ciężko mi było sobie uzmysłowić, że samochód klasy E, nawet w 70 latach, miał nadal ręczne czy tam nożne włączanie spryskiwaczy, tak jak chociażby w Maluchu. Niemniej jednak sprawdziłem, czy mam pompkę nożną, tak jak sugerowaliście, czy nie mam. Okazało się, że nie mam. Bezpieczników nie sprawdzałem, bo szczerze powiedziawszy, nie miałem już czasu na to, żeby sprawdzić je dokładnie. Poszukać w ogóle, gdzie one mogą być od pompy do spryskiwaczy. Kusiło mnie, żeby mechanikowi powiedzieć, czy mógłby sprawdzić, co jest nie tak z tą pompą, ale uznałem, że, tak jak zresztą mówiłem w poprzednim filmie, jest to dość intrygujące, dlatego chciałbym jednak rozwiązać problem sam. I w sumie dobrze zrobiłem, bo mocno bym się wygłupił, chociaż wygłupiam się przed Wami w tym momencie. Wracając wczoraj od mechanika, było piękne słońce, takie jesienne, więc nisko świeciło i na którychś światłach stojąc popatrzyłem w dół i coś dostrzegłem. Tak, słońce oświetliło ten piękny, czarny pedał od pompki spryskiwaczy. Już Wam pokazuję, gdzie on jest. Tak wygląda wnętrze samochodu, dokładnie jego część pod pedałami. No, wprawne oko już zobaczy, gdzie jest ta pompka. Dla tych, którzy nie widzą, czyli takich jak ja, bo tak jak mówię, wcześniej sprawdzałem, to ta pompka jest tutaj. To jest ona. I jak to działa? Już pokazuję. Otóż, chcąc uruchomić spryskiwacz, wystarczy, że nogą naciśniemy na ten pedał i będzie leciała woda, czy tam płyn do spryskiwaczy na szybę. Warto też zobaczyć, jak to wygląda na szybie, bo pierwszy mankament tego rozwiązania już od razu odkrywa, czyli wygląda to dokładnie tak. Pompka niestety nie jest zbyt mocna i coś widzę, że się w niej popsuło, bo już spryskać nie chce. Tak, wszystko jest na żywo. Także tyle widzieliśmy, jeśli chodzi o spryskiwanie. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnej ściemy, wszystko jest na żywo. No i niestety tak wygląda też sprawa ze starymi samochodami. Raz coś działa, raz niestety nie. To, co jeszcze chciałbym dodać, to to, że wczoraj jadąc, trochę się bawiłem tą pompką, próbowałem spryskiwać i jest to niesamowicie niewygodne. Ja mam automatyczną skrzynię biegów i wydaje mi się, że ta przestrzeń między pedałami i miejsce na nogę, żeby dociskała tą pompkę, i tak jest sporo większe niż w przypadku, gdy ktoś ma manualną skrzynię biegów. Jak to jest? Macie taki samochód z manualną? Napiszcie, czy to rzeczywiście jest tak trudne, czy tylko ja wydziwiam. A może znacie jeszcze jakieś inne dziwne rozwiązania w starych samochodach? Napiszcie w komentarzu, chętnie poczytam, może coś też znajdę u siebie z tych, które u Was są. Dziękuję za uwagę, cześć!